Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Ja witam Was ciepło i zapraszam na czytanie miesięczne na lipiec. I tradycyjnie sprawdzę dla Was ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przyszłości, jak Wy się przedstawiacie, rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym miesiącu. Później przejdziemy do czytania na miłość i uczucia dla singli i osób w jakichś relacjach. I na koniec sprawdzę czytanie na pracę i finanse. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonować, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzenia czytań dla swoich znaków ascendentalnych również, no bo wówczas będzie można wyciągnąć taką średnią z obu tych czytań. Bliźnięta, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten miesiąc. Co do Was przychodzi, co się pojawia? O kurczę, no ciekawe. Co odchodzi do przeszłości? Wydaje mi się, że bliźnięta potrzebują zaznać spokoju w odosobnieniu. Jak Wy się przedstawiacie? Wybaczcie. Spokoju w odosobnieniu i jakiegoś takiego przemyślenia. Może być lekko nostalgiczni momentami. Mam wrażenie, że jest jakaś tęsknota za przeszłością. No, być może słuchajcie za takimi czasami beztroski, kiedy było się osobą gdzieś tam, powiedzmy, bardzo młodą, która mieszkała na przykład z rodzicami albo z rodziną, czy w ogóle po prostu było mniej obowiązków. Jaka jest dla Was rada? Karta cesarzowej. Czego raczej nie robić, czego unikać? No tutaj jest też, słuchajcie, taka informacja, że warto by było naprawić jakąś relację z przyszłości. Być może, słuchajcie, jest do porozmawiania z matką, może z babcią, z kimś z bliskiej rodziny po prostu. Wydaje mi się, że to gdzieś pomoże Wam ruszyć do przodu i zdjąć pewne blokady, których nawet nie jesteście pewni. Ale przejdźmy do brzegu. Słuchajcie, z przełożenia jest dla Was karta szóstki monet. No i jest to właśnie karta charytatywności i w ogóle równowagi w braniu i dawaniu. I mi się wydaje, że tutaj rzeczywiście bardzo w tym miesiącu tak jakby porównujecie sobie i zastanawiacie się, które relacje są dla Was ważne, które są dla Was istotne, które naprawdę coś wnoszą do Waszego życia, a które są takie powierzchowne i gdzieś tam utrzymywane na siłę albo w ogóle gdzieś tam nawet nie są utrzymywane, po prostu są, tak bym powiedział, lekko się rozmywają. Tutaj rzeczywiście mam wrażenie, że może być taki lekko nostalgiczny nastrój właśnie związany z tym, że kiedyś było troszeczkę łatwiej, że trzeba było mniej pracować, może, że było właśnie więcej rodziny dookoła, która mogłaby się, że tak powiem, zaopiekować Wami na tej zasadzie. Tak bym powiedział, troszeczkę bliźnięta tutaj potrzebują takiego dopieszczenia w tym miesiącu. I teraz zobaczcie, w ogólnej energii jest karta pustelnika, a pustelnik, no jasne, mógłby przedstawiać kogoś, kto się izoluje i to na tej zasadzie, że może gdzieś w tym miesiącu nie będzie zbyt dużo okazji do spotkań z najbliższymi,
być może przez jakieś zapracowanie wasze czy ich. Ale tu też jest taka informacja, że z jakąś osobą, z którą, no właśnie, jest, nie wiem, separacja, ale nie taka w sensie partnerska, tylko no powiedzmy dawno nie było kontaktu z jakimś kolegą, przyjacielem, czy no nie wiem, z kimś z rodziny. Tutaj mam wrażenie, że wypadałoby się no, gdzieś spotkać i o czymś porozmawiać, żeby to za sobą zostawić. Momento. Ale jeśli chodzi o tego pustelnika, to też mi w ogóle się wydaje, że bliźnięta właśnie potrzebują troszeczkę pobyć w samotni, żeby nabrać jakiejś równowagi, zdystansować się do pewnej sprawy, zdystansować się do pędu rzeczywiście takiej codzienności. No tak bym powiedział. Zobaczcie, przychodzi tutaj do Was karta siódemki buław, a siódemka buław przedstawia taką wojowniczkę, która gdzieś odpycha ataki i w ogóle jest na czymś bardzo skupiona. I chodzi tutaj o to, że gdzieś no najprawdopodobniej wraca sprawa, która była gdzieś wcześniej zamiatana pod dywan, odkładana na później. I mi się, słuchajcie, wydaje, że to jest a propos relacji z kimś z rodziny, takiej bliskiej. Być może był tutaj kiedyś jakiś problem, który nie został rozwiązany, a gdzieś właśnie przykryty, ominięty. Jeśli chodzi o siódemkę buław, to ta karta może też sugerować taką perspektywiczną decyzję, która gdzieś na przyszłość może przynieść niezłe efekty i najprawdopodobniej trzeba rzeczywiście coś przepracować z przeszłości, co nie pozwala Wam gdzieś ruszyć z pewnymi sprawami. Tak bym powiedział. W ogóle możecie czuć taką troszeczkę buńczuczną energię w tym miesiącu i w ogóle troszeczkę ludzie Was wkurzają. I albo właśnie gdzieś potrzebujecie tutaj, może nawet urlopu w samotności, albo w ogóle po prostu nawet, no nie wiem, weekend gdzieś w lesie czy za miastem samej, może z jedną najbliższą osobą, z dwoma. Ale gdzieś mam wrażenie, że dystans jest konieczny. Zobaczcie, tutaj do przeszłości odchodzi karta umiarkowania i ona mogłaby mówić o panowaniu nad sytuacją, ale spokojnie. No ja tutaj nie widzę, żeby rzeczywiście wymykało Wam się coś spod kontroli. Bardziej chodzi o to, że no nie da się wszystkiego tutaj upilnować i nawet nie próbujcie. Tutaj może rzeczywiście być potrzeba złapania takiej równowagi, balansu wewnętrznego. No i tutaj jest w poleceniu, żeby rzeczywiście więcej czasu spędzać na łonie natury, więcej czasu spędzać gdzieś, słuchajcie, właśnie tam, gdzie są Wasze korzenie. Czy u rodziny gdzieś za miastem, czy w ogóle gdziekolwiek, u dawnych przyjaciół. To jest właśnie taka informacja, żeby troszeczkę skupić się, albo inaczej, zwrócić się do wewnątrz, do siebie i też, słuchajcie, odrzucić w tym miesiącu jakieś takie nadmierne spożywanie, że tak powiem, telewizji, oglądanie wiadomości, jakichś newsów strasznych, bo większość z nich jest straszna. Słuchajcie, Wy przedstawiacie się jako piątka kielichów i właśnie piątka kielichów mówi o skupianiu się na czymś, albo co się zakończyło, no albo słuchajcie w ogóle na przeszłości lub na czymś, co Wam nie wyszło, albo jest dla Was teoretycznie w Waszych myślach nieosiągalne. I tutaj rzeczywiście jest informacja, że trzeba coś w przyszłości załatwić, naprawić, przegadać, dlatego że to gdzieś rzeczywiście nie pozwala Wam dostrzec potencjału tego, co jest z kolei przed Wami. To też jest taka informacja dla osób, które na przykład za bardzo utknęły w przeszłości i jakby babrają się w niej, co jest bezsensowne, bo jasne, gdzieś trzeba wyciągać wnioski, ale to znaczy inaczej, trzeba czasami zajrzeć w przeszłość, żeby wyciągnąć jakieś wnioski, wyciągnąć jakieś lekcje, ale nie zostawać tam za długo, bo Wy potrzebujecie, wiecie czego? Budować nowe doświadczenia, a nie żyć przyszłymi, tak bym powiedział. Zobaczcie, w Radzie jest karta cesarzowej, a cesarzowa to karta obfitości, która przedstawia kobietę czy w ogóle osobę, która jest taka pewna siebie, zadowolona, empatyczna, radosna, dba o siebie i wewnętrznie, i zewnętrznie.
No i właśnie gdzieś tutaj jest informacja, żeby o siebie zadbać, żeby sobie zrobić dobrze, żeby siebie gdzieś dopieścić i nie liczyć na to, że gdzieś zrobią to inni, inaczej. Okej, niech robią inni, bardzo dobrze, jeśli tak będzie, ale nie myślcie, że wasza tutaj wartość zależy tylko od nich na przykład, od zewnątrz właśnie. Karta cesarzowej sugeruje, żeby tutaj o czymś pomyśleć, o czymś związanym z właśnie być może na przykład matką, jakąś kobietą z rodziny, no, która tutaj rzeczywiście relacja z nią mogła jakoś ostatnio leżeć, że tak powiem. Może nawet od jakiegoś dłuższego czasu. Zobaczcie, czego nie robić, czego unikać. I jest to karta Króla Monet. No, powiedziałbym tak. Król Monet mógłby być właśnie jakimś zdrowym egoistą i nie unikać zdrowego egoizmu. Jeśli rzeczywiście chcecie pobyć przez chwilę same, jeśli rzeczywiście chcecie podjąć jakąś decyzję, która nie będzie do końca zgodna z waszym partnerem, przyjacielem czy cokolwiek, to nic się nie stanie, naprawdę. Tutaj gdzieś też trzeba pokazać innym, że macie do siebie szacunek i że nie jesteście osobami uległymi, przynajmniej nie wtedy, kiedy nie trzeba, że tak powiem, no bo czasami może i tak. Przejdźmy do czytania na miłość i uczucia i sprawdźmy, jaka będzie dla was ogólna energia na ten miesiąc. Co przychodzi do singli, ewentualnie jak pokazuje się partner lub partnerka w relacji. O! Jak wy się przedstawiacie, jeśli chodzi o miłość i uczucia? No cóż, no tutaj właśnie znowu się potwierdza, że potrzebujecie dopieszczenia i single, i nie single. Jaka będzie dla was rada? Poflirtować, poczarować. Czego raczej nie robić, czego unikać w tym miesiącu? No dobra, sama karta wyszła i jest to 4 monet. Też jest 4 mieczy tutaj. Jeszcze nie wiem do końca, o co może tutaj rzeczywiście chodzić. Ale zacznijmy od tego, że z przełożenia dla związków paź mieczy mógłby sugerować, że jest gdzieś tutaj do porozmawiania. Być może o tym, że gdzieś ostatnio albo jest mniej czułości w waszej relacji, albo jeśli jest to relacja na odległość, no to mam wrażenie, że chcecie się częściej widywać, częściej spotykać. W każdym razie paź mieczy jest osobą, która gdzieś tutaj na pewno chce i próbuje, więc ewidentnie mam wrażenie, że pewne sprawy, które ostatnio gdzieś tam leżały, są do wypracowania. Absolutnie są do wypracowania. Jeśli chodzi o single, to dla was z przełożenia ten paź mieczy mógłby pokazywać jakiegoś śledzika. Osobę, która gdzieś rzeczywiście jest dookoła was i która może nawet chciałaby się o was postarać. Ale szczerze mówiąc, wydaje mi się, że chyba nie jesteście zainteresowani, bądź zainteresowane. Paź mieczy tutaj sugeruje, że ewidentnie jest to dobry miesiąc na to, żeby sobie z kimś popisać, poczatować i poznać kogoś nowego, na razie w sieci. Zobaczcie, w ogólnej energii dla związków jest karta 4 mieczy. I 4 mieczy może mówić o wyleczeniu, zaleczeniu,
regeneracji, o jakimś spokoju, więc tak jak już mówiłem wcześniej, pewne sprawy z ostatnich tygodni czy miesięcy są tutaj do naprawienia. Ewidentnie, tu jest więcej zgody, tu jest więcej pokoju, może nawet troszeczkę za dużo rutyny, która może Was troszeczkę irytować. Jeśli chodzi o single, to dla Was w ogólnej energii ta 4 mieczy sugeruje, że chyba Wam się troszeczkę nie chce chodzić na randki, poznawać nowych osób. Tak jakbyście dali sobie z tym spokój, przynajmniej na chwilę obecną. Być może gdzieś dlatego, że potrzebujecie sobie coś przemyśleć, coś załatwić tam właśnie w przeszłości, albo po prostu pobyć samej lub samemu. Zobaczcie, jak pokazuje się partner lub partnerka w związku i jest to karta głupca. Karta zerowa w wielkich arkanach. Więc ewidentnie ktoś tutaj będzie chciał kolejnej szansy i gdzieś wystartowania tej relacji od nowa. Jeśli rzeczywiście ostatnio były niesnaski, czy jakieś może nawet rozłąka, jeśli była. Natomiast karta głupca mogłaby pokazywać, że ktoś nie do końca rzeczywiście dba o Wasze potrzeby. Być może gdzieś nie są tak naprawdę wyrażane wprost przez Was, i trzeba się nad tym zastanowić. Co przychodzi do singli? I zobaczcie, jest to karta głupca, właśnie karta zerowa w wielkich arkanach, która mogłaby mówić o tym, że nowa relacja gdzieś się pojawia. Być może nawet osoba poznana podczas jakiejś podróży, być może podczas urlopu i szczerze mówiąc, ja myślę, że poszedłbym w to, bo tutaj mam wrażenie, że może być obietnica kontynuowania tej relacji w przyszłości, nawet jeśli to jest tylko, powiedzmy, wakacyjna relacja. Zobaczcie, Wy w związkach przedstawiacie się jako 9 kielichów, a właśnie to jest Syrena, która robi sobie dobrze, ale tutaj jest zainteresowana takimi cielesnymi bardzo sprawami, typu pyszne jedzenie, pyszne picie, jakieś tam, masaże. I jest to informacja, że rzeczywiście to, co już mówiłem wcześniej, potrzebujecie dopieszczenia z drugiej strony. I to może też tak być, że na przykład jakieś tam momentalne takie niesnaski, które przychodzą do Was, odbijacie sobie też na przykład jakimiś zakupami, czy jakimiś ciastami, czy nadmiernym spożywaniem tutaj jedzenia, po to, żeby jakąś pustkę, czy jakiś żal rzeczywiście do swojego partnera lub partnerki wypełnić. Jeśli chodzi o single, to zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako 9 kielichów. Z jednej strony ta karta mogłaby sugerować, że w tym miesiącu może zadziać się niezły romans, ale też część z Was może rzeczywiście podjąć taką decyzję o tym, to znaczy, nie wiem, czy to jest decyzja, po prostu Wam się nie chce z innymi spotykać w tym miesiącu. I zamiast tego, zamiast gdzieś tutaj rzeczywiście swoje emocje ulokować w kimś albo, nie wiem, chodzić rzeczywiście na te randki i próbować, to Wy gdzieś próbujecie siebie ukoić właśnie, trunkami, pysznym jedzeniem, słodyczami. Tak jakby uciekacie gdzieś być może od randkowania, od spotykania się z innymi, zwłaszcza jeśli ktoś tutaj będzie chciał prosić o kolejną szansę, może tak się wydarzyć. Uciekacie gdzieś w jakieś przyjemności cielesne, które tylko i wyłącznie przykrywają Wasze potrzeby. Zobaczcie, w Radzie dla Związków jest karta maga, czy tam alchemika, a ta karta mogłaby sugerować, żeby z drugą Waszą połówką flirtować, eksperymentować, próbować, wzniecać drugą osobę, również jeśli chodzi o sprawy seksualne, bo gdzieś tutaj może być ostatnio tak rutynowo. Tutaj też bym powiedział, że jeśli ma być jakaś kolejna szansa, to trzeba, słuchajcie, konkretne zasady nakreślić, co i jak teraz ma działać, a co wcześniej nie działało. W Radzie dla singli jest karta maga. I teraz tak, jeśli, słuchajcie, ktoś powraca i chce kolejnej szansy, najprawdopodobniej jest to osoba, która tylko albo chce zabawy, albo gdzieś sama w ogóle nie wie, czego chce.
po prostu pojawia się i znika i to się nie zmieni. Jeśli chodzi o tego maga, no to rzeczywiście jest to informacja, żeby w tym miesiącu flirtować, czarować, próbować, dbać o swój własny wygląd i o takie samopoczucie, żeby czuć się rzeczywiście jako osoba atrakcyjna, która gdzieś jest w stanie tutaj przyciągnąć jakichś adoratorów, bo niewątpliwie jest na to szansa, tylko gdzieś powiedziałbym, że wypadałoby się zastosować do rady. Czego nie robić, czego unikać w związkach? 4 monet. Powiedziałbym tak, patrząc na cały rozkład, momento, żeby gdzieś tutaj unikać takiej upartości na to, że nie będę mówić drugiej osobie, o co mi chodzi, niech się domyśla, powinna wiedzieć. Przecież jesteśmy parą, więc to jasne, że skoro ostatnio nie ma czułości przez jakiś czas, no to wiadomo, że ja tego chcę. Słuchajcie, nie wszystko jest takie oczywiste. Unikać takiego myślenia, że druga osoba wie, o co chodzi. Po prostu rozmawiać, bo takie wymyślanie sobie to jest gdzieś błąd myślowy właśnie. Czego nie robić, czego unikać dla singli? Słuchajcie, właśnie takiego zamykania się być może w 4 ścianach, albo zamykania się gdzieś w jakimś ograniczeniu w swojej głowie, że wszyscy są tacy sami lub takie same, że już nigdy wam się nie uda kogoś poznać, więc nawet lepiej już nie próbować w ogóle, bo to nie ma sensu, bo szkoda czasu i tak dalej. Czegoś takiego raczej unikać, takiego myślenia. Przejdźmy do czytania na pracę i finanse i jaka będzie dla was ogólna energia. Tutaj nieźle. Co do was przychodzi, co się pojawia? Warto powalczyć o pieniądze. Warto powalczyć o dodatkową pomoc w pracy. Co odchodzi do przeszłości? Zwłaszcza jeśli tutaj jest poczucie, że ktoś niesprawiedliwie was traktuje. Jak wy się przedstawiacie? Jakiś rzeczywiście brak wiary w siebie. A może w ogóle potrzebujecie naprawdę jakiegoś dystansu od rzeczywistości i zniknąć sobie powiedzmy na tydzień. I urlop na przykład wykorzystać na jakąś samotną wycieczkę. Rada dla was. I czego raczej nie robić, czego unikać. Słuchajcie, w Radzie macie 5 kielichów, czyli tę kartę, która gdzieś w ogólnym czytaniu była opisująca was samych. Was same. Dużo osób się tutaj pojawiło, słuchajcie. Rycerz mieczy, królowa monet, król buław. Być może rzeczywiście jest tutaj do porozmawiania z szefostwem, albo w ogóle może, ale powiedziałem mogóleworze. Więc w ogóle może ktoś wam się bardzo przygląda w pracy i wy to czujecie, ale gdzieś najprawdopodobniej ta osoba chciałaby was wynagrodzić na przykład lepiej za to, co robicie, a wy odbieracie powiedzmy wtrącanie się w cudzysłowie tej osoby jako właśnie coś negatywnego. Tu jest takie troszeczkę sprawdzanie was, dlatego że mam wrażenie, że ktoś wam chce zaufać i dać wam czegoś więcej. Albo obowiązków, albo pieniędzy. Zobaczcie, właśnie z przełożenia jest król buław i ta karta mogłaby sugerować pracodawcę, czy tam pracodawczynię. Osoby, które rzeczywiście was tutaj obserwują, przyglądają się, ale
Ogólnie król buław, zwłaszcza w tej talii, no jest taki służący pomocą, że tak powiem. Jest dosyć wymagający, ale jeśli nad czymś nie wiem, czegoś nie nadganiacie, no to tutaj ewidentnie trzeba z nim o tym porozmawiać. On jest na tyle otwarty, że można z nim porozmawiać, a to jak już tam poprowadzicie tę rozmowę, to już zależy. Tutaj też w ogóle bardzo w tym miesiącu trzeba zaplanować wszystko. I wydatki, i pracę. Zawsze być osobą przygotowaną, niespóźnioną i tak dalej. Zobaczcie, w ogólnej energii jest dla Was 9 monet. No a 9 monet raczej sugeruje o samowystarczalności. I z jednej strony macie tutaj tyle, ile potrzebujecie. Na pewno jest bardziej na plus, a ewentualnie na zero, aniżeli na minus. Ale ta karta też może mówić, że momentami chcecie wszystko robić same i możecie czuć przez to takie troszeczkę przesycenie. Na przykład za dużo jest obowiązków, jest lekkie wypalenie, konieczny jest urlop. Wydaje mi się, że jak tutaj będziecie delegować te obowiązki albo pogadacie z szefem o wymiarze godzin czy tam obowiązków, to może to wypalenie, powiedzmy, nastąpi później albo jakoś tak wolniej. Później, wolniej, może w ogóle. A zobaczcie, przychodzi do Was rycerz mieczy. A rycerz mieczy, tutaj waleczny jest bardzo, ale w imię wyższych wartości i w ogóle tego, co jest dla niego ważne. Więc powiedziałbym, że tutaj owocnie rzeczywiście możecie sobie coś wypracować, jeśli chodzi o kontakt z przełożonymi. Tutaj ewidentnie w ogóle trzeba się będzie bardzo postarać i rzeczywiście udowodnić pracodawcom, że Wy umiecie, ale też tak jakby szacunek do Was nabiorą w momencie, gdy podzielicie się prawdziwymi spostrzeżeniami na temat tego, jak się dzieje w firmie, jak się dzieje w pracy, jaka jest sytuacja i jak ją można usprawnić. Tylko w taki mądry sposób, a nie taki, wiecie, cwaniakowaty. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta sprawiedliwości. I tutaj rzeczywiście, jeśli jest poczucie, że tutaj ktoś zarabia na przykład więcej albo tyle samo co Wy, a mało robi, to gdzieś spróbować to skonfrontować z pracodawcą, ale nie używać nazwisk, że tak powiem, tylko w ogóle tak na okrętkę, że tak powiem, to powiedzieć. Ta karta też by mogła sugerować, że momentami brakuje Wam balansu pomiędzy pracą a życiem prywatnym, bo być może po pracy jest na tyle duże zmęczenie, bo rzeczywiście bierzecie za dużo obowiązków na siebie, że gdzieś tutaj nie ma siły, energii na to, żeby coś robić po tej pracy. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako 8 mieczy, a 8 mieczy może mówić o jakimś autosabotażu, czyli brakiem wiary w to, że uda Wam się coś osiągnąć, zmienić, wyprosić, wynegocjować. I to jest bardzo niedobre, bo tutaj jest kolejny błąd myślowy, taka klatka umysłowa, która mówi Wam, że czegoś nie umiecie albo czegoś się nie da, co jest nieprawdą. Po prostu gdzieś jest tutaj przepracowanie i przez to Wam się troszeczkę, wiecie, tam złe myśli Wam przychodzą do głowy. Zobaczcie, w Radzie jest 5 kielichów, czyli właśnie taka nieumiejętność dostrzeżenia tego, co jest przed Wami. Na tej zasadzie, że możecie więcej, możecie lepiej, tylko gdzieś to zależy od tego, czy będziecie próbować, bo jeśli nigdy nikogo nie poznam, nie dostanę awansu, nie zmienię pracy, nie skończę szkoły, to po co w ogóle próbować? Wiecie, o co chodzi? Takie podejście jest naprawdę nie najlepsze. Wydaje mi się, że w obecnym miejscu pracy jest jeszcze dużo do osiągnięcia i na przykład myśli o zmianie jej byłyby ucieczką od problemu. W nowej pracy możecie mieć takie same problemy, więc wypadałoby spróbować pobawić się w obecnym miejscu pracy, w rozwiązanie tych problemów. Czego nie robić, czego unikać? Tutaj jest królowa monet, czyli mała cesarzowa. Powiedziałbym tak, unikać właśnie robienia wszystkiego w samotności, bo Wy umiecie najlepiej, jasne, może i tak, ale jak spróbujecie sobie kogoś tutaj wyszkolić do pomocy, to będzie mniejsze zmęczenie z Waszej strony. Tutaj też jest taka informacja, żeby nie unikać
rozmów z szefostwem, bo królowa monet to też może być przełożona. I w ogóle, żeby matka albo jakaś kobieta właśnie z bliskiego otoczenia wtrącała się w wasze sprawy zawodowe, finansowe. Może to też, słuchajcie, dotyczyć tego ogólnego czytania, więc jeśli nie sprawdziłyście, to koniecznie sprawdźcie. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo wówczas pomożecie mi w rozwoju go. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.